Tak jak obiecałem w filmie z zeszłego tygodnia, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jaki efekt da wymiana pasty w Acerze Nitro z 2020 roku. Zanim zaczniemy, chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia mojego profilu na Patronite, gdzie zbieram fundusze na dodatkowe wyposażenie studia oraz przypominam, że pod każdym filmem w opisie macie umieszczone linki do polecanych przeze mnie modeli laptopów. A więc krótko o dzisiejszym bohaterze. Jest to Acer Nitro z 2020 roku, wyposażony w RTX 2060 80 W oraz procesor i5 9600H. Od nowości jest on w posiadaniu mojej żony, więc jak możecie zobaczyć jest w idealnym stanie. Czego niestety nie mogę powiedzieć o naszym aucie. Był on regularnie odkurzany i przedmuchiwany, dzięki czemu układ chłodzenia prezentuje się idealnie. Ale nigdy nie była wymieniana w nim pasta, dlatego dzisiaj chcę pokazać Wam, jaki przyniesie to efekt. W przeciwieństwie do materiału z zeszłego tygodnia mamy tu możliwość sprawdzenia efektu przy jednakowej prędkości wentylatorów. Pełne nagranie z procesu otwierania tego modelu znajdziecie w linku pod filmem. Tutaj przyjrzymy się tylko, jak zdjąć chłodzenie oraz na co warto zwrócić uwagę. Poza śrubami dociskającymi radiator do procesora i karty graficznej mamy dwie śruby w okolicy wentylatorów. Należy też uważać na bardzo cienkie kabelki zasilania, które należy odpiąć przed zdjęciem chłodzenia. Niestety mimo odkręcenia wszystkich śrub chłodzenie nie chciało zejść. Obawiałem się, że pasta zmieniła konsystencję i nie chce odkleić się od CPU lub GPU. Nie chcąc uszkodzić żadnego z nich, musiałem delikatnie poruszać radiatorem w prawo i w lewo. Po krótkiej walce puściło, a moim oczom ukazały się rozwarstwione termopady na pamięciach.
Niestety są one dość grube, a takowych obecnie nie posiadam, więc zostawiłem je w takim stanie, przystępując jedynie do wymiany samej pasty. A teraz jaki efekt to przyniosło, zobaczcie sami. Zaraz po uruchomieniu systemu byłem w lekkim szoku i aż przecierałem oczy ze zdumienia, ponieważ różnica na procesorze wyniosła aż 30 stopni. Na GPU nie było już tak spektakularnie, ale pamiętajmy, że w tej chwili grafika nie pracowała, więc 5 stopni w spoczynku to też niezły wynik. Ale zanim przejdziemy do torturowania karty, zobaczmy jeszcze, jak wygląda to pod obciążeniem i tu do testu wykorzystałem Cinebench. I jak możecie zobaczyć, pod koniec testu nie tylko zanotowałem lepsze wyniki o około 15%, ale maksymalna temperatura to 72 stopnie w stosunku do 87,
natomiast średnia to 58 do 76, czyli odpowiednio 15 i 18 stopni różnicy. I na co warto zwrócić uwagę, nie dochodzi tu do uruchamiania się ograniczenia termicznego. A teraz podgrzejmy trochę kartę graficzną przy użyciu Furmarka. I tutaj maksymalna osiągalna temperatura jest niższa o 8 stopni, natomiast CPU, które pracuje z mocą około 20-25 W, jest chłodniejsze o około 20 stopni. Ale czy ta różnica przełoży się na wyniki w grach, zobaczcie sami. W 3D Marku możemy zaobserwować nie tylko niższe temperatury o kilkanaście stopni, ale rdzeń karty pracuje z wyższym taktowaniem. Natomiast temperatura na CPU potrafi być chwilami niższa o ponad 30 stopni. Czas na test w jakiejś grze i tutaj padło na Cyberpunka. Z uwagi na wiek sprzętu, z jakim mamy do czynienia, wykorzystałem ustawienia wysokie bez RT, ale z DLSS ustawionym na jakość. I mimo, że nie mamy tu przełożenia na wyższą ilość uzyskiwanych klatek, to temperatury kolejny raz są sporo niższe. O kilka stopni na GPU i kilkadziesiąt na CPU. Jeśli chodzi o kulturę pracy, to przed zmianą wentylatory potrafiły dochodzić do maksymalnych obrotów, co przekładało się na głośność osiągającą 65 dB. Natomiast po zmianie było to zaledwie około 53. Gdyby ten laptop miał taką pastę lata temu, byłaby to jedna z najcichszych konstrukcji tamtych czasów. Na koniec zobaczmy jeszcze porównanie trybu automatycznego sprzed i po wymianie pasty w grze z uniwersum Harry'ego Pottera. I jak widzicie, wyniki są zbliżone, jeśli chodzi o ilość klatek. Natomiast temperatura GPU jest niższa o kilka stopni. Nie zapomnijmy, że laptop pracuje kilkanaście decybeli ciszej. Podsumowując, uważam, że wymiana pasty przyniosła lepszy efekt niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się dla Was przydatny. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę, aby więcej osób mogło go zobaczyć. A ja wracam do Was w przyszłym tygodniu z nowymi rankingami laptopów. Do zobaczenia!